Ahoj, dzień dobry, witam na kanale Menhir. Jak widać z Crossfit udało mi się dotrzeć do miejscowości Lerwick na Shetlandach i znajduję się aktualnie przed lokalnym muzeum, jedynym budynkiem użyteczności publicznej, który jest otwarty o tej porze. Pomimo tego, że jest 11, wszelkie kawiarnie i restauracje są pozamykane. Tutaj nakręcę dla Was film ze spaceru po wystawie, zobaczymy co tam mają ciekawego, ale nim to zrobię, pokażę Wam ciekawy pomnik, który został poświęcony ludziom, którzy pracowali na morzu i zginęli w odmętach wód. Pomnik ma tą właściwość, że do nas przemawia, a w tych oto słuchawkach możemy posłuchać głosu z przeszłości. And they were off to some civic reception. This was a Saturday. Airplanes, boats, all this kind of thing. And then I began to tell them a story. And there were 4 women in the room, all teachers. And they were all certain sort of strategic points so they could keep an eye on all the children. And one of them, she was quite Tak więc krótko po opuszczeniu muzeum i dotarciu do hotelu nastąpiło oberwanie chmury i totalna zmiana pogody. Lało jak z cebra, wiało i utknąłem tutaj i niestety to był koniec moich przygód na dzisiaj. No może nie licząc heroicznego wypadu do Tesco po jakieś jedzenie, ale stwierdziłem, że nie była to akcja godna upamiętnienia. Moje wrażenia po dniu dzisiejszym są następujące. Muzeum w Lerwick jest naprawdę godne odwiedzenia. Wystawa jest bardzo dobrze skonstruowana, w sposób chronologiczny właśnie przedstawia dzieje wyspy od jej powstania poprzez początki osadnictwa. Pokazuje wszystkie aspekty życia na wyspie, aż praktycznie po czasy współczesne i niedawną transformację, która miała tutaj miejsce. Panie muzealniczki pomogły mi zaplanować jutrzejszy dzień, także będę jechał na południe, w okolice lotniska, gdzie znajdują się 2 stanowiska archeologiczne. Jedno to jest wioska Wikingów, a druga to jest Skatnes, czyli wioska prehistoryczna, pochodzące z epoki żelaza, i osadnictwo na tym terenie było kontynuowane przez Piktów, no i przez Wikingów. Moim zdaniem trochę niefartownie wybudowali to lotnisko, ponieważ myślę, że duża część znalezisk archeologicznych po prostu została bezpowrotnie zalana betonem. Nie wiem, czy ten teren został wcześniej przeczesany, czy nie. Mam kontakt do jednego lokalnego archeologa, będę się z nim kontaktował jutro, więc może coś mi powie na ten temat. Co więcej, jeżeli chodzi o sam charakter wysp, bardzo cenię sobie tutejszy klimat, to odosobnienie i surowość. Tak? Tutaj można poczuć, jak to życie wdziera się w najbardziej niedostępne zakamarki świata. Nawet w takim odległym miejscu potrafi znaleźć dla siebie
jakąś niszę. Jeżeli chodzi o lokalną architekturę, no jest typowo brytyjska, z tą różnicą, że domy nie są tak blisko siebie położone i można dostrzec inne budynki między nimi, co też ma swój urok. Życzę Wam dobrej nocy, ja lecę spać i do zobaczenia jutro.